Witajcie moi drodzy widzowie, zrobimy sobie takie omówienie, co ja osobiście bym widział w ograch, jakie zmiany, co by można dodać, a co na przykład gdzieś tutaj planują twórcy, co sądzę, że planują twórcy, pod jakim kątem właśnie tak naprawdę planują te zmiany. Z takich ważniejszych zmian na pewno będą planować po to, żebyśmy otrzymywali więcej golda. Będziemy mieć dlatego specjalnego pewnie bohatera, może coś w technologii będzie zmieniane. No już same kontrakty zostały trochę zmienione. Ale jeśli chodzi o te kontrakty, jak to zostało zmienione, dla mnie jest to trochę słabe z tego względu, że dostajemy też zlecenia od frakcji, którymi w ogóle nie mamy styczności i jest to trochę słabe, bo grając na przykład z Kragiem Siepaczem, zaczynając tutaj, dostajemy zlecenie, żeby podbić Karason. No to nie oszukujmy się, wyprawa do Karason, żeby specjalnie iść coś zdobyć, no jest to jak dla mnie trochę słabe. I powinni to trochę zrobić na zasadzie jakiegoś odkrytego terenu, żeby te zadania nie były wywalone, bo tak samo z Kragiem miałem zadanie, żeby tak naprawdę tutaj się wybrać do Krasnodów Chaosu i szczerze, no jest to trochę głupie, z tego względu, że musimy potem co chwilę rolować te tak naprawdę zlecenia. Na pewno zaletą jest to, z tego co zauważyłem, że mamy tutaj rozwój obozowiska dla wszystkich obozów. To jest na przykład dobra zmiana i powiem szczerze, jeśli chodzi o kwotowo względem na przykład za otrzymywanie tych zleceń, czyli wykonanie tego zlecenia dostajemy kasę, stosunki dyplomatyczne i rozwój obozowiska, to kasa jest ładnie zbalansowana. Tylko musimy spojrzeć na jedną rzecz. Pamiętajmy, że ogry mają tak naprawdę obozy i te obozy, no szczerze powiedziawszy, jak sobie zerkniecie po kwotach, no tutaj te kwoty są, bym powiedział, dosyć spore. Bo jeśli chcemy ten obóz rozbudować, no to tej kasy potrzebujemy wręcz od cholery. Na początku tym bardziej mamy problem, bo nie mamy za ciekawych jednostek do rekrutacji. Jeśli gramy z Kragiem, to możemy mieć tam tych pożeraczy, mamy tam bonusy dla nich, ale jeśli idziemy w standardowe ogry, no to utrzymanie takiej nawet armii, no jest bardzo drogie. Jak sobie widzicie, a budynki, jeśli chodzi o kasę, na Tłuściochu to jeszcze pół biedy, bo Tłuścioch ma bardzo dużo unikatowych budynków i ma dużo kasy, ale na przykład na Skragu wygląda to, powiem szczerze, dramatycznie i mam nadzieję, że tutaj te budynki będą coś zmieniane. Ja osobiście bym trochę tutaj pozmieniał. Tym bardziej, że jeśli mamy tą spiżarnię, mamy wytwarzanie tego mięsa, no szczerze powiedziawszy, ten budynek no okej, te wytwarzanie mięsa powinno być, ale minus 50% przychodów to trochę też sporo. Jakieś 10% byłoby bardziej uczciwe, tym bardziej, że tych obozów nie możemy stawiać na początku bardzo dużo i no jest to naprawdę duży problem. I właśnie jeśli chodzi o obozy, co ja bym osobiście zmienił? Na pewno zmieniłbym tak, że zrobiłbym po prostu tańsze te budynki na początek. Troszkę, nie mówię, żeby to nie wiadomo jak tanie zrobić, ale na początek zrobiłbym, żeby te budynki były trochę tańsze. Chociażby te początkowe do trzeciego tieru, żeby otrzymać jakieś lepsze jednostki. No bo wiadomo, jeśli tutaj mamy ten wyższy tier, no budynki po 12 000, no to jest moim zdaniem zrozumiałe, że te budynki tyle kosztują. Ale jeśli chodzi też o tak naprawdę tworzenie, czyli budowanie w tym obozie, no tutaj powinna być jedna tura, tu powinny być dwie tury, a jest to troszkę wydłużone. Dodatkowo na samym początku nie możemy żadnego obozu postawić, bo pierwszy obóz, co możemy postawić, jest to dopiero na limitach w technologii, czyli mamy jeden obóz, tu mamy dopiero drugi obóz, no trzeci i tak dalej, i tak dalej. Jak dla mnie powinniśmy mieć w standardzie jeden albo dwa obozy zrobić na samym początku i jeśli jesteśmy na jakiejś takiej 20 turze, to powinniśmy mieć możliwość 4 obozów, z tego względu, że po pierwsze dostajemy żarcie, po drugie dostajemy jakiś przychód, te obozy się szybciej będą rozwijać, bo jeśli będziemy mieli tak późno do otrzymania większą ilość tych obozów, no to wydłuża nam to cholernie grę i szczerze powiedziawszy, komputer, przeciwnik już może mieć o wiele mocniejsze jednostki niż my będziemy sobie gdzieś tam te jednostki ogarniali. A sądzę, że nawet chyba dałbym sobie rękę uciąć, że oni tych obozów nie zrobią mobilnych, tylko te obozy będą po prostu te jak są i będą może działać w stronie, no właśnie wydaje mi się, że kurczę, mam takie złe przeczucie, że oni tych obozów ogólnie nie będą chcieli modyfikować za specjalnie i skończy się na tym, że dostaniemy tam parę nowych jednostek i może być ciężko, że mechanika zleceń została zmieniona i dodatkowo zostało zmienione to, że możemy sobie rekrutować szybciej te jednostki na zasadzie, gdzie my to śmieliśmy.
Jeśli mamy tak naprawdę tutaj bohatera, to możemy te jednostki niektóre rekrutować z tego w limitach i to jest na pewno duży plus, ale powiem szczerze, że jeśli te zlecenia nie zostaną jakoś ogarnięte lepiej, no to będziemy mieli duży problem i będziemy musieli liczyć co chwilę na farta, bo pamiętajcie, że jeśli chcecie zmienić te zlecenie, no to musimy sobie to rolować. U mnie na live było widoczne nawet, że rolowałem i dostawałem co chwilę zlecenia od krasnoludów na coś. No i dostawałem tak durne zlecenia, że szczerze powiedziawszy musiałem non-stop rolować i szczerze powiedziawszy na 22 tury, no to 10 tur to było samo rolowanie i udało mi się zrobić 2 zlecenia, ewentualnie 3, gdzie już musiałem tak naprawdę specjalnie ruszyć tyłek 3-4 tury iść, żeby mieć szansę zrobić te zlecenie, bo tutaj akurat trafiło na Imperium, więc jak dla mnie ta mechanika chwilowo jest taka niedopracowana, nieprzemyślana i mam nadzieję, że oni to będą zmieniać, a nie będzie na tej zasadzie, że ok, robimy DLC, zmieniamy na przykład orków, zmieniamy sobie ogry, a szczerze powiedziawszy wiele nie będzie zmienione, bo na przykład w zapowiedzi chociażby orków już mamy zapowiedziane zmienienie tak naprawdę mechaniki złomu, która szczerze powiedziawszy no jest ok. Tak samo w Kornie mamy zmianę odnośnie czaszek, tronu czaszek, to też jest na pewno dobre. A tutaj szczerze powiedziawszy, jak na razie się nie dowiedzieliśmy nic ciekawego. Zmiany chwilowe, które są, to bym powiedział, że one są takie delikatne i jak na razie nie wnoszą nic specjalnego. Na pewno plus jest taki, że możemy sobie wybierać 3 kontrakty, robić 3 kontrakty, to jest spoko. Bo wtedy wybieraliśmy, jak dobrze pamiętam, 1 kontrakt, no i musieliśmy gdzieś go tam ogarniać. Na samym początku tamte kontrakty nawet nie miały większego sensu, bo szczerze powiedziawszy nie było tam jakichś specjalnych zysków, więc jak dla mnie to jest na przykład na duży plus, ale to jest jeszcze niedopracowane i tylko liczę na to, że oni tego nie zmienią. Tak jak mówię, zmieniłbym na pewno to, żeby te obozy były tańsze do rozbudowy, chociażby do 3. tieru. 3. tier to moim zdaniem powinno być podstawa, żeby w miarę dało się w możliwościach to ogarnąć, bo jak sobie zobaczycie, no te kwoty są duże, ten czas budowania w tych obozach jest naprawdę spory. Jest to pierwszy obóz, żeby dostać 3. tierową jednostkę, trzeba poświęcić 20-30 tur, gdzie każdą inną frakcją jesteście w stanie to zrobić w 20 tur z palcem nie powiem gdzie. I te jednostki są zdecydowanie też potężniejsze. Mam nadzieję też, że dostaniemy jakieś jednostki, które nie będą potworami. Ewentualnie jak będą, to będą miały chociażby dużo większy pancerz na tym samym początku, ewentualnie te statystyki trochę podbite, bo gdy walczymy na przykład z takim imperium, to automat nas po prostu miażdży non-stop, z tego względu, że mamy samych potworów, oni zrobią halabardy, zrobią włócznie, no i my nie mamy w ogóle szans. Zobaczcie sobie, że ten rozwój mi się udało bardzo dużo ogarnąć. To jest zasługa tego, że mamy jedno zrobione zlecenie pod obozy i od razu miałem ten obóz postawiony i to nam dało jedynie taki boost, że jesteśmy w stanie naprawdę szybko się wytierować w górę i to jest naprawdę ogromna zaleta, ale gdybym tego zlecenia na samym początku nie zrobił, gdybym dostawał co chwilę te zlecenia, gdzie mam lecieć na koniec mapy, no to jest tak naprawdę słabe. Więc mam nadzieję, że oni będą ograniczać zlecenia do frakcji, które po prostu mamy widoczne. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, żeby te zlecenia może były po prostu bliżej troszkę. Bo jeśli my dostaniemy na przykład od Skarśnika zlecenie, że mamy lecieć tutaj na zaraz Grimgora, no to jest jak dla mnie nieporozumienie. A na razie tak się niestety to zapowiada i mam nadzieję, że oni będą ruszać tą mechanikę zleceń, bo w skrócie, gdy nie będą zmienione zlecenia i one tak zostaną, obozy zostaną nieruszone i zostaną dodane nowe jednostki i może coś ewentualnie w drzewku technologicznym pozmieniają i dodadzą nowego lorda, nowych bohaterów, to moim zdaniem ta gra za specjalnie się ogrami nie zmieni, dalej ludzie nie będą chcieli w ogóle grać tymi ogrami, bo tak naprawdę jest tak, że większość ludzi ogry odrzucają, zagrają chwilę i odrzucają. Tak samo jeśli chodzi o obozy, gdy sobie podbijamy na przykład więcej świata, chcemy sobie podbić, nie wiem, pół mapy, całą mapę, no to te obozy są dosyć trudne do ogarnięcia.
Możemy sobie zrobić, wiadomo, potem mocniejszą jakąś armię, ale też, żeby zdobyć więcej tych obozów, no to tutaj mamy na przykład technologię na samym końcu, że limit obozów plus 1 za każde zbudowane obozowisko na poziomie 5. No dobra, teraz zobaczcie sobie, żeby wybudować obóz na 5, to potrzebujemy tak naprawdę jakieś same tu 50 000, żeby jeszcze to rozbudować, no to kasy potrzebujemy tak dużo, że za tą ilość jesteśmy w stanie rozbudować 2-3 miasta, całe stolice, tak naprawdę u innej frakcji, więc wygląda to dla mnie trochę nieciekawie. Ogry też mają te bonusy za na przykład zlecenia, nagrody pieniężne, to jest ok. Ale dla mnie powinniśmy mieć na pewno te 2-3 obozy na początku. Powinniśmy mieć trochę tańsze te tiery w tych obozach do 3, no bo 4, 5 już daje nam tak naprawdę mocne jednostki, więc tutaj można faktycznie, choć zobaczcie sobie tak, tutaj dostajemy skałorogi, dostajemy olbrzymy, które też są nawet dosyć dobre. Skałorog jest taki potężny, że jak umiecie nim ogarniać, to rozwalicie wszystko. Tu dostajemy tak naprawdę ludożerców i kolejnych ludożerców, którzy jak dla mnie nie są jacyś wybitnie potężni, a budynek jest na przykład dużo droższy, tak? Więc to jest dla mnie w ogóle jakieś nieporozumienie. Powinno być to troszkę pozmieniane, bo no, kawaleria na przykład jest faktycznie cholernie droga, ale kawaleria u nich jest naprawdę potężna, więc to jest jeszcze zrozumiałe. Tak samo, no nie oszukujmy się, no czarodziej dopiero dostępny na 4 tierze budynków, to też jest jak dla mnie nieporozumienie. Powinien być na pewno minimum na 3, ewentualnie na 2, z tego względu, że no co, samymi łowcami będziemy tutaj grali, to też jest trochę takie nie po kolei jak dla mnie. Więc ogry mają teraz za wolny ten cały rozwój. Wiadomo, jeśli gdzieś tam przyoszczędzicie, nie będziecie rozbudowywać tutaj miast, to jesteście w stanie ogarnąć szybciej ten obóz, ale musicie też mieć farta, żeby dostać tak naprawdę, no w skrócie musicie dostać możliwość do tak naprawdę rozwoju obozu, czyli musicie zrobić te zlecenie pod obóz, bo inaczej jesteśmy strasznie w plecy. I nawet jeśli będziecie mieć jakimś cudem tą kasę, to nie jesteście w stanie nic zrobić, bo ograniczenie się tutaj do 3 tieru, no jest to tak naprawdę trochę słabe. I tutaj może niekoniecznie powinniśmy mieć możliwość rekrutowania czarodzieja ognia, ale jak dla mnie, no kurczę, 4 tier, żeby zrekrutować czarodzieja, gdy ten czarodziej nam może naprawdę sporo pomóc, tym bardziej na początku gry, jest to dla mnie, no jest niestety słabe. Ja tak jak mówię, podsumowując, widzę tak, żeby po prostu tańsze budowanie do 3 tieru, na pewno 2 obozy na sam start, żebyśmy mogli w razie co postawić. Z tego względu, że zasięg tych obozów też nie jest wybitnie duży. Te obozy nie posiadają żadnej ochrony i dla mnie też one powinny posiadać jakiś standardowy garnizon, za który my na przykład nie płacimy, tak jak jest w mieście. Nie mówię, że ten garnizon ma być jakiś wybitnie mocny, no ale stawianie obozu nie posiadając żadnego w ogóle garnizonu na początek, gdzie potem zainwestujemy 100 000 w taki garnizon, znaczy w taki obóz i szczerze powiedziawszy, byle gówniana armia, jakiś bunt to rozwali, no to jest dla mnie strasznie słabe, więc to naprawdę potrzebuje ogromnej zmiany. Zmiany też potrzebują, tak jak mówię, te zlecenia, bo jak gdy będziemy dostawać co chwilę przy pechu jakimś dużym zlecenia, gdzie mamy lecieć na drugi koniec mapy, żeby dobić jakiegoś bohatera, dorwać jakieś miasto, to też mi się w ogóle nie widzi. Więc zobaczymy, co tutaj będzie zmienione. No, ja mam niestety takie słabe, znaczy duże bardziej bym powiedział nawet obawy, że dostaniemy po prostu więcej jednostek, dostaniemy tego lorda, dostaniemy tych bohaterów i jakoś za specjalnie te obozy zostaną po prostu niezmienione i będzie to po prostu słabe. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, jakie są wasze przemyślenia, co byście chcieli, żeby na przykład w ograch zostało zmienione, co na przykład zostało dodane. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!